1898 roku rosyjski nauczyciel polskiego pochodzenia Konstantyn Ciołkowski zaproponował ideę eksploracji kosmosu za pomocą rakiety. W 1903 roku Ciołkowski opublikował pracę zatytułowaną Badanie przestrzeni kosmicznej za pomocą pojazdów o napędzie rakietowym. Zasugerował w nim zastosowanie do rakiet ciekłych paliw w celu osiągnięcia większego zasięgu. Ciołkowski stwierdził, że prędkość i zasięg rakiety są ograniczone jedynie prędkością spalin ulatniających się gazów. Ze względu na swoje pomysły, dokładne badania i wspaniałą wizję, Ciołkowski został nazwany ojcem współczesnej astronautyki. W 1903 roku, po latach badań i rozwoju, bracia Orville i Wilbur Wright spełnili swoje marzenia o lataniu z napędem. 17 grudnia udało im się przelecieć swoim samolotem Flyer na odległość 37 metrów w zaledwie 12 sekund. To przełomowe osiągnięcie zapoczątkowało narodziny nowoczesnego lotnictwa, choć początkowo nie wzbudzało większego zainteresowania, a sami bracia Wright unikali rozgłosu, skupiając się nad rozwojem swoich kolejnych modeli, które to mogliby w przyszłości sprzedać. Brak spektakularnych relacji prasowych, naocznych świadków był głównym powodem niedowierzania w Waszyngtonie i w krajach europejskich, szczególnie Francji. Nie pomogło to również w początkowych rozmowach z rządem Stanów Zjednoczonych, a następnie Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Sytuacja ta uległa zmianie na początku roku 1908. Kontrakty braci Wright z armią amerykańską i francuskim syndykatem zależały bowiem od udanych pokazów lotów publicznych, które powinny spełniać określone warunki. Późnym latem i jesienią tegoż roku, to jest 1908, równolegle w Stanach Zjednoczonych i Francji odbywały się prezentacje maszyn i pilotów. Francuska publiczność była zachwycona wyczynami Wilbura i tysiące ludzi przybywało na pokazy, a bracia Wright natychmiast zdobyli światową sławę. Po tym jak bracia Wright zaprezentowali swoje maszyny i ich możliwości, Europę urzekły perspektywy rozwoju aeronautyki. Wydarzenie to stało się katalizatorem licznych postępów w technologii lotniczej na całym kontynencie. Rządy zaczęły intensywnie inwestować w badania i rozwój w dziedzinie aeronautyki, zakładając instytuty i organizacje zajmujące się wyłącznie lotnictwem. Natomiast w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się wojna patentowa. Zaabsorbowanie braci Wright kwestią prawną utrudniło im rozwój nowych projektów samolotów i do 1910 roku samoloty Wright były gorsze od samolotów innych firm w Europie. Rzeczywiście rozwój lotnictwa w USA został zahamowany do tego stopnia, że kiedy Stany Zjednoczone przystąpiły do I wojny światowej, były zmuszone używać maszyn francuskich. W roku 1915 w Stanach Zjednoczonych został utworzony Narodowy Komitet Doradczy do Spraw Aeronautyki, w skrócie NACA. Na początku XX wieku lotnictwo bardzo szybko się rozwija, ale trzeba pamiętać, że nadal brakuje wiedzy naukowej i ustandaryzowanych metodologii, które umożliwiłyby kierowanie tymi postępami. A zwłaszcza w percepcji rządu Stanów Zjednoczonych, to rząd Stanów Zjednoczonych chciał po prostu kierować tymi postępami, nauczony przypadkiem wojen patentowej i sytuacji, jaką zastał w przededniu I wojny światowej, ponieważ utworzenie NACA było również zgodne ze strategicznymi interesami Stanów Zjednoczonych. Na początku XX wieku lotnictwo zyskiwało na znaczeniu jako środek transportu, ale i obrony.
Tak więc potencjał działań powietrznych i zapotrzebowanie na niezawodne samoloty do celów wojskowych skłoniło rząd Stanów Zjednoczonych do inwestowania w badania lotnicze. Na przestrzeni lat wysiłki NACA doprowadziły do znaczących przełomów w aeronautyce. Komisja była jednym z pionierów w opracowaniu tuneli aerodynamicznych, co zrewolucjonizowało badania nad aerodynamiką. Przeprowadzono także szeroko zakrojone badania nad projektami płatów, układów napędowych i konstrukcji samolotów, dostarczając bezcennych spostrzeżeń. Badania NACA koncentrowały się również na zmniejszeniu oporu i zwiększeniu prędkości, co doprowadziło do opracowania usprawnionych projektów samolotów. Badania te położyły podwaliny pod lot naddźwiękowy i przyczyniły się do zaprojektowania kultowego samolotu Bell X-1. Był to pierwszy samolot, który przekroczył barierę dźwięku. Był to również samolot, który był pilotowany przez dosyć dużą ilość przyszłych amerykańskich astronautów. Oprócz aerodynamiki, NACA badało wpływ lotów na dużych wysokościach. Jak takowe loty na dużych wysokościach, jak one wpływają na funkcjonowanie pilotu. I opracowano kabiny ciśnieniowe, aby zapewnić im bezpieczeństwo. W latach 50. ubiegłego wieku, w miarę pogłębiania się zimnej wojny, NACA poświęcała coraz więcej czasu i badań technologii rakietowej. Początkowo skupiano się na samych rakietach, ale później zaczęto rozważać możliwości wykorzystania pojazdów załogowych. W roku 1958 powstaje Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej NASA. Sama NACA wraz z jej misjami i projektami została włączona do nowej agencji. Za ojca współczesnego napędu rakietowego uważany jest amerykański fizyk i wynalazca dr Robert Hutchins Goddard. Jak anegdota głosi, Goddard po raz pierwszy został zauważony w 1907 roku w chmurze dymu z rakiety prochowej wystrzelonej w piwnicy budynku Instytutu Fizyki Worcester Polytechnic Institute. Władze szkoły natychmiast zainteresowały się pracą ucznia Goddarda. W lipcu 1914 roku w odstępie tygodniowym Robert Goddard zarejestrował jego dwa przełomowe patenty. Pierwszy opisywał wielostopniową rakietę napędzaną paliwem stałym. Drugi patent opisywał rakietę napędzaną paliwem stałym lub ciekłymi paliwami, to jest benzyną oraz ciekłym podtlenkiem azotu. W 1919 roku Goddard opublikował pracę zatytułowaną Metoda osiągania ekstremalnych wysokości. W traktacie tym Goddard szczegółowo opisał swoje poszukiwania metod unoszenia instrumentów do rejestracji pogody wyżej niż balony sądujące. W ramach tych poszukiwań rozwinął matematyczne teorie napędu rakietowego. Jest to nadal uważane za jego najbardziej naukowe dzieło, ale w tamtym czasie było ledwo rozumiane i w dużej mierze ignorowane przez społeczność naukową. Przedstawiciele popularnych mediów wyśmiewali to dzieło i nazwali Goddarda człowiekiem księżycowym ze względu na jego spekulacje na temat podróży na Księżyc. 16 marca 1926 roku na farmie jego ciotki Effie w Auburn w stanie Massachusetts Goddard odpalił pierwszą rakietę, którą później nazwano Nell. Wzniosła się zaledwie na 12 metrów podczas 2,5-sekundowego lotu, który zakończył się 50 metrów dalej na polu Kapusty. Chociaż lot ten nawet nie dorównywał osiągom rakiet napędzanych prochem, pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń w historii
rakiety. Zasilana mieszanką ciekłego tlenu i benzyny, rakieta wystrzelona przez Goddarda 16 marca 1926 roku była pierwszą rakietą wystrzeloną na paliwo ciekłe. Po pierwszych testach Goddard zdał sobie sprawę, że jego rakieta jest zbyt mała, aby można ją było udoskonalić. Postanowił opracować większe rakiety do dalszych testów. Rozpoczęto także pracę nad opracowaniem bardziej rozbudowanej wieży startowej. W pracach rozwojowych nad rakietą Goddard zmagał się z problemami technicznymi, ale przede wszystkim borykał się z brakiem wsparcia finansowego. Początkowe wsparcie Smithsonian Institute było już niewystarczające. Z pomocą przyszedł Charles Lindbergh, który o pracach Goddarda dowiedział się z prasy. Lindbergh zorganizował wsparcie finansowe dla Goddarda, które obejmowało środki z fundacji Daniela Guggenheima na rzecz promocji aeronautyki. Dzięki nowym funduszom w 1930 roku w Roswell w stanie Nowy Meksyk Goddard był w stanie utworzyć ośrodek badań rakietowych. Następne kilka lat to praca i testy, które znacząco udoskonaliły konstrukcję rakiet i ich osiągnięcia. Marzec 1935 roku pierwsza rakieta na paliwo ciekłe przekraczająca barierę dźwięku, czy pułap prawie 3 km w roku 1937. Na początku II wojny światowej Goddard zgodził się i zezwolił urzędnikom wojskowym na dokonanie przeglądu jego badań. Przekazał im pełny raport, w którym opisał jego postępy w dziedzinie rakiet na paliwo stałe i ciekłe. Armia całkowicie odrzuciła perspektywę rakiet dalekiego zasięgu, natomiast marynarka wojenna wyraziła niewielkie zainteresowanie rakietami na paliwo ciekłe. Brak zainteresowania rządu rakietą od wielu lat wprawiał Goddarda w zakłopotanie, ponieważ rozumiał, że tylko rząd ma odpowiednie środki na finansowanie odpowiednich badań. Jednak nastawienie wojska uległo zmianie, gdy stało się jasne, że przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny to nie jest kwestia czy, ale kiedy. W lipcu 1942 roku Goddard założył warsztat w stacji doświadczalnej inżynierii marynarki wojennej w Annapolis w stanie Maryland, w którym pracował do swojej śmierci, rozwijając koncepcję startu wspomaganego rakietą. Goddard zmarł w sierpniu 1945 roku. Po tym wszystkim, czego udało mu się dokonać w dziedzinie rakiet, Goddard nigdy nie był świadkiem owoców swojej pracy. Jego prace pozostały stosunkowo przeoczone aż do lat późniejszych, kiedy uznano, że wiele z jego rozwiązań jest stosowanych we współczesnych rakietach.